Lęk jest zjawiskiem głęboko zakorzenionym w biologii i ewolucji ludzkiego gatunku. Biologicznie jest to reakcja organizmu na postrzegane zagrożenie, mająca swoje korzenie w instynkcie przetrwania. Ewolucyjnie lęk służył jako mechanizm obronny, pozwalający naszym przodkom na szybką reakcję w obliczu realnych zagrożeń, takich jak drapieżniki czy inne niebezpieczeństwa. Gdy mózg wykrywa potencjalne zagrożenie, uruchamiany jest system walcz lub uciekaj, prowadzący do fizjologicznych zmian, przyspieszenia rytmu serca, zwiększenia napięcia mięśniowego, pocenia się czy przyspieszenia oddechu. Chociaż lęk i strach są często stosowane zamiennie, istnieją między nimi kluczowe różnice. Strach jest bezpośrednią, ostro zarysowaną reakcją na konkretne, zidentyfikowane zagrożenie. Ma charakter krótkotrwały i znika, gdy zagrożenie zostanie usunięte. Lęk natomiast często ma charakter mniej konkretny i nie jest związany z bezpośrednim zagrożeniem. Może być długotrwały i utrzymywać się nawet w sytuacjach, gdzie brak jest bezpośredniego zagrożenia. Lęk często wywoływany jest przez przewidywanie negatywnych wyników przyszłych zdarzeń lub niejasne, niepewne zagrożenia. W dzisiejszych czasach, kiedy większość fizycznych zagrożeń została zminimalizowana, lęk często staje się dysfunkcyjny. Zamiast służyć jako adaptacyjny mechanizm obronny, może prowadzić do chronicznego stresu, zaburzeń lękowych i ograniczać zdolność do codziennego funkcjonowania. Współczesne formy lęku mogą objawiać się w nieadekwatnej reakcji na stresory życia codziennego, nadmiernych obawach o przyszłość czy irracjonalnych lękach społecznych. Może także być źródłem problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, przewlekłe napięcie mięśniowe czy problemy z układem trawiennym. Lęk neurotyczny, rozumiany jako ekstremalna forma lęku, charakteryzuje się przewlekłym niepokojem, który często jest nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia. Lęk neurotyczny może objawiać się w postaci stałego zmartwienia, nadmiernego planowania, unikania sytuacji społecznych, a nawet w formie somatycznych symptomów, takich jak bóle głowy czy wspomniane już problemy z trawieniem. Jest to stan, który może znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie i wymaga często profesjonalnej interwencji. Osoby wysokolękowe mogą wykazywać zachowania takie jak ciągłe sprawdzanie rzeczy, nadmierne martwienie się o zdrowie, bezpieczeństwo bliskich czy przyszłość zawodową. Życie osoby neurotycznie lękowej może być zdominowane przez nieustanny niepokój i obawy, co prowadzi do ograniczenia aktywności życiowych, problemów w relacjach, a nawet do izolacji społecznej. Takie osoby mogą mieć trudność z podjęciem nowych wyzwań, unikać nowych doświadczeń i często czują się sparaliżowane przez swoje lęki. Osoby bardzo lękowe żyją w iluzji własnego umysłu. Jeżeli będziemy gatunkiem bardziej rozwiniętym, będziemy postrzegali tą erę, która teraz się odbywa, za erę identyfikacji z umysłem, identyfikacji z myślami, za erę nadmiernego ego, którego nie jesteśmy w stanie zauważyć. Dopóki od małego nie będziemy uczyć się praktyk mindfulness, czyli obserwacji swoich myśli, obserwacji reakcji swojego ciała, obserwacji naszych emocji, tego co mamy ochotę zrobić, że na przykład ciężko jest nam usiedzieć 5 minut bez żadnej stymulacji, że nasze ciało aż wyrywa się, żeby wziąć telefon, czy książkę, czy włączyć sobie piosenkę. Jeżeli nie będziemy w stanie zaobserwować, że jesteśmy zidentyfikowani z tym potokiem myślowym, z tym strumieniem, który cały czas trwa i dopóki będziemy reagowali z jego poziomu, czyli na przykład coś się starzy na drodze. Na drodze bardzo często spotykamy agresję. Bierze się stąd, że reagujemy z poziomu emocji. Jeżeli będziemy ludźmi rozwiniętymi pod kątem świadomości i obserwacji siebie jako istot, pomimo tego, że trzęsiemy się ze zdenerwowania, że cieknie nam pot po jakimś drobnym wypadku, stłuczce autem, to będziemy w stanie powiedzieć po chwili: okej, teraz jestem w takiej i takiej emocji. Teraz mogę być troszkę wybuchowy. Jesteśmy w stanie to zauważyć. Jak coś zauważasz, jak rzucasz na coś światło, to cień znika, to ten mrok znika, to ten mrok nieświadomości znika. Dopóki osoby lękowe nie zdadzą sobie z tego sprawy, że w 99% są w swoich myślach, projektując lękowe sytuacje na przyszłość,
no to wiecie, mogą posilać się różnymi rzeczami typu antydepresantów. Faktycznie, gdy byłem bardzo lękowy, to antydepresanty sprawiały, że ja miałem pustą głowę, ja byłem w totalnym szoku, w niedowierzaniu. Twierdziłem, że to jest niemożliwe, żeby mieć tak pustą głowę, w której nie ma żadnych myśli. Ja usiadłem na łóżku i specjalnie próbowałem się czymś zdenerwować. Szukałem jakiegoś stresowego triggera, stresowego aspektu. Choćbym nie wiem jak próbował, nie byłem w stanie się zdenerwować. Nie byłem w stanie żadnej myśli przywołać. Ale wiecie, to jest tak naprawdę łagodzenie objawów. To nie jest wyleczanie problemu u jego korzenia. Oczywiście, wiecie, ja nie jestem lekarzem, psychiatrą, więc ja tutaj nie podważam tych metod, ja tylko mówię o moich obserwacjach. Jasne, jeżeli osoba jest już tak roztrzęsiona, jest w takim stanie świadomości, ma problemy, myśli może samobójcze, no to oczywiście takie leki są niezbędne. Ja tego nie podważam. Mówię tylko z takiego podejścia, które u mnie działało, co byłem w stanie zauważyć, co się zmieniło, gdy odstawiłem te leki, wiecie. To tak jakby co miesiąc łapać gorączkę, ponieważ nie dbam o moją odporność pod kątem diety, pod kątem może ćwiczeń i wiecie, i co miesiąc brać jakieś leki zbijające gorączkę, zamiast zastanowić się, co jest nie tak, jaki jest korzeń przyczyny, prawda? Wiecie, ogólnie lęk u mnie objawiał się w taki sposób, że na przykład miałem poobgryzane skórki palców aż do krwi. Do tej pory troszkę to robię. Nie jest to już takie nagminne jak kiedyś. Ja to robiłem od gimnazjum, słuchajcie, odkąd miałem 14 lat. Potrafiłem aż nożyczkami sobie te skórki obcinać, wiecie, nieświadome dziecko. Ja nie wiedziałem, co to jest. Po prostu tak robiłem. To był mój automatyczny odruch radzenia sobie ze stresem i lękiem. Więc obgryzanie skórek aż do krwi, słuchajcie, kompulsywne, później w dalszym etapie życia kompulsywna masturbacja, kompulsywne oglądanie pornoli po kilka razy dziennie, słuchajcie. W dalszym etapie życia kompulsywne branie używek, wiecie, takie szybkie ugaszenie pożaru. Ucieczka w używki, ucieczka w marihuanę, ucieczka w alkohol. I to wszystko pogrążało mnie w tym lęku, wiecie. Strasznie męczyłem się w moim życiu. Teraz jestem już bardzo daleko na drodze do odnowy, na drodze o moim rozwoju, o którym zaraz powiem troszkę więcej. Wiecie, no i ja też te narkotyki, biorąc te depresanty, też piłem i paliłem, nie? Wiecie, ja to tylko wszystko pogłębiałem i no naprawdę o lęku mogę powiedzieć bardzo dużo. Wiecie, no i oczywiście lęk wywoływało u mnie wszystko. Na przykład, gdy miałem spotkać się przez kamerę z klientem ważnym, dopiąć jakiś kontrakt, na 5 minut przed takim spotkaniem, zimny pot na plecach, dłonie z lodu, gdzie zawsze mam gorące dłonie, nawet w zimę. Jeżeli ja mam zimne dłonie, to znaczy, że jest albo minus 20 i idę bez rękawiczek pół godziny, albo mam wysoką gorączkę, albo jestem w lęku. Nie ma innej opcji. W normalnym stanie mam zawsze gorące ręce. Żołądek ściśnięty, słuchajcie, przyspieszone bicie serca, płytki oddech nieregularny, przyspieszony, oddychanie przez usta, niemożność uspokojenia oddechu. Wiecie, patrzę na zegarek w komputerze i widzę, że zostało 5 minut do spotkania, to automatycznie siki mi chciały wylatywać, nie? Z pęcherza. Musiałem zatrzymywać, wiecie. Takie objawy somatyczne, czy spotkanie na żywo z klientem, słuchajcie. Ludzie tak wysoko lękowi jak ja, neurotycznie, no nie będą mieli łatwej drogi w sprzedaży, słuchajcie. Nie będą mieli, wiecie. Spotkania na żywo, gdy robiłem, no to tak samo, wiecie. No myślałem, że serce to po prostu wypluje, jadąc gdzieś tam w Warszawie na spotkanie do jakiegoś tam, no jednego z globalnych banków. No mam wiele przebojów za sobą. Ale też, słuchajcie, nie tylko takie rzeczy. Również takie rzeczy jak wejście do sklepu. Wejście do sklepu z ciuchami, na przykład do Big Stara po spodnie. Widzę, że nie ma tam ludzi i jak ja wejdę, to te 3 osoby, które tam się nudzą za ladą, nagle będą na mnie patrzeć, będą do mnie podchodzić i pytać, nie? Podchodząc tam i wiedząc, że ja muszę wejść, otworzyć te drzwi, teraz jestem w stanie to zauważyć. Jak już jestem tak wysoce rozwinięty mentalnie, umysłowo i duchowo, nie? Teraz widzę naprawdę najdrobniejsze niuanse, to jest wspaniałe. Zaraz wam powiem więcej. No blokada! Blokada przed drzwiami, po prostu stop. Ciało robi stop, organizm robi stop, nie wchodź tam. Słuchajcie, ja mam takiego kolegę wysoce lękowego, który bierze antydepresanty już bardzo wiele lat. No i była taka sytuacja, że jechałem z nim ruchomymi schodami. W dół. Pełno ludzi na każdym schodku. I przed nami, kilka schodków przed, zobaczyliśmy osobę z pracy. I ten mój kolega myślał, że to jest ta osoba, mimo że to nie była ta osoba. I on zrobił nagle tak. Cofnął się, tak bardzo bał się interakcji z osobą. Zastanówmy się, zatrzymajcie się tu przez chwilę. Widzisz kogoś na mieście i jesteś tak przepełniony lękiem, że sam widok kogoś od tyłu, nie mając pewności, czy to on. Jesteś w takim lęku, że twoje ciało cię aż cofa do ucieczki, czyli to, o czym wspominałem na początku, gdy były grafiki.
Walcz albo uciekaj. To jest stałe coś, to jest, wiecie, to jest stała rzecz. Walcz albo uciekaj, nie? Ile razy podczas pracy, gdy już nie wytrzymywałem lękowo, to wpisywałem oferty pracy, żeby znaleźć coś innego, nie? Wiecie, no ucieczka, chciałem uciec. A jeżeli nie, jest gotowość do walki, to tak jak zwierzę miałoby na ciebie zaraz przybiec, jest gotowość do walki, no to wiesz, na przykład, nie wiem, pocisz się, po to, żeby łatwiej się wyślizgnąć przeciwnikowi, bo jak będziesz mokry, spocony, no to nie złapie cię, tylko się poślizgnie, jest większa szansa na to, tak? Przyspieszone bicie serca i oddech, żebyś był sprawniejszy, napięcia mięśniowe, żeby było trudniej przebić się przez twoją skórę i tak dalej, wiecie. No i tak samo przy dzwonce z klientem, rozumiecie? Bo nie mogę uciec, więc muszę walczyć. Jest jeszcze coś takiego jak zamrożenie. Zamrożenie jest wtedy, gdy już wiesz, że walka nie ma sensu, wiesz, że przegrałeś, wiesz, że nie masz szans i po prostu się nie ruszasz. Zwierzęta na przykład w takiej sytuacji udają martwe. Serce w gardle, oczywiście tak. Takie sytuacje. Tak wygląda lęk, słuchajcie. Nie zdajecie sobie sprawy. Jeżeli nie jesteście lękowi, nigdy nie byliście, to nie zdajecie sobie z tego sprawy, nie? Potrafimy dzwonić, musimy gdzieś zadzwonić, czy to do klienta, czy coś załatwić, wiecie. Dzwonimy gdzieś, jak ten ktoś nie odbierze, to jesteśmy w niebo wzięci, że ktoś nie odebrał, nie? Dobra, słuchajcie, teraz trochę o tym, jak się rozwijam, i jak wychodzę z tego, jak wyszedłem z tego, jak już jestem daleko na mojej drodze rozwoju. Mam 33 lata. Przez 32 lata piłem alkohol. Czasami mniej, czasami więcej, ale też paliłem do tego marihuanę, bardzo dużo marihuany, tak? Do tego kompulsywne pornole, kompulsywne granie w gry wiele godzin. Wszystko co otumania, wszystko co wyciąga cię z rzeczywistości. Na ten moment zmienia twój stan świadomości, na chwilę znikasz, na chwilę cię nie ma. No i jakieś kilka lat temu zacząłem właśnie uczęszczać do psychoterapeuty, więc wiecie, psychoterapia była takim pierwszym krokiem. Zacząłem pracować też z ciałem, przeszedłem integrację strukturalną. Możecie sobie wpisać. Integracja strukturalna u Bartka Zadurskiego w Gdańsku. Polecam serdecznie. Praca z ciałem, z napięciami mięśniowymi. Rozluźnią mi napięcia. Chiropraktykę, czyli tkanki twarde, czyli kości, ustawienie karku i tak dalej. No i muszę też zęby zrobić, bo mam oczywiście zjechane, mam problemy z żołądkiem, żeby lepiej oddychać, taki zabieg miałem i tak dalej. Wiecie, różne naprawdę już 3 lata trwające zabiegi na ciało, na umysł i tak dalej. Ale jest jeden punkt, który najbardziej pchnął mnie do przodu. Po prostu wystrzeliłem jak z procy, wiecie. Jakieś tam małe kroczki, postępy robiłem przez te 3 lata, ale jedna rzecz pozwoliła mi wkroczyć na zupełnie większy level. Była to trzeźwość. Jest to trzeźwość. Jest to porzucenie wszelkich używek. Papierosów akurat nigdy nie paliłem, ale marihuana, alkohol, totalnie zero. I wiecie, od tego czasu nie mam już problemów ze snem. Nie mam natrętnych myśli, potrafię się obserwować, wiecie. Ja zawsze interesowałem się tym, czym jest rzeczywistość, czym jest wszechświat, mindfulness, medytacją. Zawsze mnie to ciekawiło. Ja od 10 lat pochłaniam taki content. Setki, może tysiące godzin contentu różnych kreatorów, zarówno z zagranicy, jak i polskich, w kontekście rozwoju duchowego, czym jest wszechświat. Ja uwielbiam takie tematy, zgłębiać rzeczywistość, wiecie. Dla mnie to jest najgłębszy temat, jaki można zgłębiać i zawsze mnie to fascynowało, czym jest człowiek, czym są emocje, co to jest, po co, jak i dlaczego. Tylko że zawsze byłem przyćmiony, nie? Tym całym używkowym gównem, nie? I odkąd stałem się trzeźwy, to te moje umiejętności związane z mindfulness, z obserwacją siebie, z wyrażaniem tego, co chcę powiedzieć, wystrzeliły na 10. piętro z parteru. Tak. Ja zawsze chciałem zakładać kanał na YouTubie. Nie realizowałem tego. Bałem się panicznie. Jak ja mogę tak przed kamerą wystąpić? Co znajomi powiedzą? No przecież głupka z siebie zrobię, wiecie. Trzeźwość pozwoliła mi zrobić ten krok. Zaobserwować, że wiecie, życie jest krótkie, życie jest piękne. Coś po sobie chociaż zostawię. Tak naprawdę w gruncie rzeczy, nawet jak ktoś się wygłupi, nie wiadomo jak bardzo, to ludzie zapominają o tym, wiecie. Wyluzowałem. Trzeźwość absolutna, naprawdę polecam wszystkim, bo jakość życia wtedy się zmienia, nie? Jakość życia się zmienia i wiecie. No i nawet, nie chcę tutaj już teraz wchodzić na temat alkoholu, ale alkohol na przykład, po pierwsze jest trucizną, każda ilość jest rakotwórcza, są na to badania, ale poza tym jest depresantem. Alkohol powoduje, że popadamy w lęki i ma po prostu depresyjne właściwości. Jeżeli ktoś jest mocno lękowy i pije alkohol, no to nie wyjdzie ze swojego lęku. Będzie to tylko pogłębiał. Paląc marihuanę i pijąc, nie odkleisz się od myśli. O tym, o czym mówiłem na początku. W naszych czasach jesteśmy sklejeni z tymi myślami, zidentyfikowani. To, co się pomyśli, to od razu językiem chcę wygadać.
Emocja przyjdzie, to od razu szczekam na kogoś, wiecie. Pierwsze reakcje, oceny, kompulsywne zachowania, agresja. Wiecie, ktoś napisze coś, co nam się nie spodoba, czy powie, to już identyfikujemy się, nie? Z tymi myślami. No i alkohol i marihuana raczej nie pozwolą ci, wiecie, wyjść poza strefę myślenia, nie? Absolutnie. Co jeszcze poza trzeźwością? Wiecie, najważniejsze dla lękowców, najtrudniejsze dla lękowców jest wstawanie rano, poranek. Każdy lękowiec to potwierdzi. Pierwszy moment, w którym otwierasz oczy. Nie chcesz wychodzić z łóżka. Przeciągasz to najdłużej jak się da. Na myśl o tym, ile czeka cię zadań, twój mózg projektuje ci taką katastrofę lękową, że boisz się, przeciągasz. Ja osobiście praktykuję teraz wstawanie rano. Taki robi mały eksperyment, żeby wstawać o 5 rano, słuchajcie. Może zrobię z tego jakiegoś vloga. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zaobserwowałem już naprawdę wielkie zmiany po wstaniu rano o 5. Całkiem inna myśl. Całkiem inna kreatywność, przewaga nad dniem, przestrzeń umysłowa, także na pewno szybkość wykonywania działań, czyli wiecie, poranek, jeżeli wstaniesz wcześniej, podejmiesz od razu to działanie porankowe, czyli najbardziej się boisz wstać do życia, jeżeli podejmiesz to jak najszybciej, no to będzie ci łatwiej, bez zwlekania. Musisz robić rzeczy od razu. Widzisz coś, co jest trudne, nie możesz zwlekać, musisz robić to od razu. Trudny telefon, słuchawka dzwonię, nawet tak się mam wygłupić, od razu, bo inaczej jak będziesz to odkładał, to twój mózg będzie cię wycofywał z tego zadania, nie? Sport, słuchajcie. Sport. I jeszcze raz powiem sport. Dużymi literami, pogrubienie, podkreślenie. Musicie uprawiać sport. Musicie. Nie musi to być zawodowe, jakieś olimpijskie przygotowanie do jakiegoś biegu. Naprawdę cokolwiek. Troszkę siłki, czy może troszkę cardio, jakieś bieganie, naprawdę. Czy w domu sobie codziennie machnąć te 15 minut głupie, jakichś przysiadów, jakichś pompek, żeby troszkę podnieść sobie ciśnienie krwi. Przyspieszyć oddech i serce, troszkę się zmęczyć, słuchajcie. Jeżeli nie będziesz uprawiał sportu, to będziesz gnił. Twój umysł będzie się zakurczał. Nie wyjdziesz z lęku, nie przestaniesz stawiać oporu. Twoje ciało będzie w degradacji. Jesteśmy stworzeni po to, żeby się ruszać. Małe dzieci, niemowlaki, noworodki cały czas się przecież ruszają. Jesteśmy stworzeni do ruchu. Gdy siedzisz za długo w jednym miejscu, no to przeciągasz się i daje ci to ogromną ulgę, tak? Gdy śpisz i przekręcisz się na drugi bok w środku nocy, to tak błogo się czujesz po przekręceniu i możesz spać dalej, ponieważ nasze ciało jest przystosowane do ruchu. Ludzie nie istnieją bez ruchu, nie istniejemy bez ruchu. Musisz uprawiać ruch. Młodzi często zaniedbują te kwestie. Później tyją, później przychodzą różnego rodzaju choroby, przy 30 się budzą, znowu wchodzą, wiecie, w ruch. Ruch, sport, jeszcze raz, nie będę się tu rozwlekał. Musicie uprawiać sport, mimo tego, że się nie chce. Musicie, bo to działa dobrze na wasz umysł. Jeżeli siedzisz jak kartofel, a nie daj Boże żresz jakieś chipsy, słodycze nadmiernie, codziennie, cały czas i leżysz, nic nie robisz, to nie wyjdziesz z lęku. Ograniczenie bodźców, słuchajcie, możecie wrócić do mojego odcinka o dopaminie. Ograniczenie bodźców, czyli wszystko, co za bardzo stymuluje nasz mózg. Powiedziałem wcześniej, że te czasy będą nazywane czasami ego i czasami erą związania z myślami, identyfikacji z myślami, to tak samo te czasy będą nazywały się czasami przestymulowanymi. Za dużo bodźców, my nie jesteśmy przystosowani jako ludzie do takiej bomby informacyjnej. Otwierasz oczy, bierzesz telefon, zaczynasz scrollować rolki, no to po prostu katujesz swój umysł. Później siedzisz przy komputerze, oglądasz cały czas telefon, nie potrafisz wyjść z domu bez słuchawek, nie potrafisz bez muzyki, nie potrafisz bez telewizora, który gra w tle, no to naprawdę musisz to ogarnąć, bo inaczej będziesz przestymulowany, zmęczony i nie będziesz w stanie powziąć działań takich, które by ci pozwalały obserwować siebie. Słuchajcie, podejmowanie zadań lękowych. Tak jak już wspomniałem, po pierwsze trzeba podejmować rzeczy, których nie chcemy, trzeba je robić szybko, trzeba je robić jak najwcześniej za dnia. Pierwsze co, jeżeli już uda ci się wstać jako lękowcowi trochę wcześniej, zabierz się za to, za co najbardziej nie masz ochoty. Polecam też na przykład zimne prysznice, też mój odcinek jest o tym. Musisz wykonywać zadania, których nie chcesz. Twój mózg będzie cię trzymał rękoma i nogami na tej kanapie. Nie idź nigdzie, dobrze tutaj nam jest. Zjedz sobie chipsy tak jak zawsze, przecież żyjesz, jesteś bezpiecznie, jest ci ciepło, masz co jeść. Robisz normalnie kupę, nie umierasz, jest wszystko wspaniale, wszystko działa, oddychasz. Nie można tego słuchać, to jest ten pociąg myślowy, który właśnie nas trzyma w miejscu jako ludzkość, słuchaj. Działanie z emocji, działanie z poziomu myśli, z poziomu zemsty, z poziomu takiego
płytkiego, bliżej zwierzęcego. To jest choroba tych czasów, dlatego jest tak jak jest. Dlatego na świecie jest głód, dlatego korporacje na przykład nie zważają na to, że ich produkt może wpędzić cię w uzależnienie, że jest wysoce szkodliwy. Gdzie mają w dupie innych, bo działają z poziomu ego, z poziomu myśli, z poziomu chciwości, chęci zysku, wiecie. I dlatego tak jest na świecie jak jest, no. Dlatego tak jest, dlatego ludzie nie są dla ludzi, patrzymy na wyzysk. Jedni nie mają nic, a drudzy są obrzydliwie bogaci i wiecie. Po prostu nie myślimy o sobie w kategorii gatunku ludzkiego. Myślimy o sobie w kategorii ja. No i dlatego tak świat wygląda, nie? I dlatego tak dużo ludzi jest w lęku, pogrążonych w lękach, w depresjach, przebodźcowanych, bojących się wyjść, przestymulowanych social mediami, wiecie. No to jest właśnie lęk, to jest choroba tych czasów. Także zaufajcie mi, że jeżeli będziecie podejmować działania, których się boicie, no to po prostu będzie wam to owocować w postaci lepszego samopoczucia. No i na koniec powiem wam bardzo mądrą rzecz, którą powiedziała mi psychoterapeutka. Odwaga to nie jest bycie pewnym siebie i podejmowanie trudnych zadań. Odwaga to jest podejmowanie tych zadań pomimo lęku, z kupą w majtkach, robienie tego, czego nie chcesz, co przyprawia cię o pot, o drżenie neurogenne. To jest prawdziwa odwaga. Pamiętajcie proszę o jednym, to jest mega ważna prawda związana z rzeczywistością. Twój największy potencjał, twoje drzwi do następnego poziomu życiowego, twój next level kryje się dokładnie w tym punkcie, którego najbardziej nie chcesz robić. W tej sytuacji, w tym zdarzeniu, które przyprawia cię o największą niechęć, dreszcze i zamykanie się. To, czego najbardziej nie chcesz, jest największym punktem, który najbardziej cię rozwinie w życiu. Dobra kochani, to dzięki bardzo i pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo jak nie, to wzbudzi się we mnie duży lęk i nie będę mógł więcej, żartuję, jaja ser, ale będę i tak wdzięczny, jak coś zostawicie po sobie, jak zawsze. Także trzymajcie się i pamiętajcie, raz jeszcze, obserwacja siebie to jest podstawa, żebyśmy mogli wzrosnąć jako cywilizacja, jako ludzkość, jako społeczność kosmiczna. Trzymajcie się, hej!